Szapi i witam was serdecznie na moim kanale. Fajnie, że znowu wpadliście. No, to co tam u was, słuchajcie? Mówcie, no. Coś nowego, coś się dzieje. No bo u mnie w sumie stara bieda. Nie robiłam filmików od paru tygodni. Założyłam Patronite'a. Nie no, w sumie nic się nowego nie dzieje, nie? Nie, no dobra, już na poważnie. Faktycznie zniknęłam na chwilkę, musiałam dać sobie troszkę czasu, miałam troszkę płynących projektów, miałam mail do skończenia, także trochę się tego wszystkiego nazbierało. No ja też potrzebuję paru tam godzin do nagrania takiego filmiku, to chociaż jednego filmiku. Także faktycznie musiałam na chwilkę przerwać. No i też ostatnio byłam nieco przybita nową polityką YouTube'a. Mój kanał jest mały, przy najlepszych wiatrach publikuję raz w tygodniu, co jest niestety za mało dla YouTube'a i nie jestem już jego partnerem, niestety z reklam już nie mam żadnego grosza. No i nawet nie chodzi o to, że z tego jest dużo pieniędzy, bo w tym roku zarobiłam za filmiki 80 zł. Ale szczerze mówiąc, każdy grosz daje mi tam jakąś motywację do tego, ponieważ też zbieram na nową kamerę. W tym momencie kręcę wam filmiki kamerą do vlogów, która ma fisheye w środku, rybie oko. Także te zbliżenia na wszystkie detale i to, co robię podczas robienia strojów, jest troszkę niewyraźne. A bym chciała dać wam lepszy content, lepszą jakość filmików. Na naszej grupie ShapChat, gdzie właśnie publikuję często jakieś backstage czy jakieś moje przemyślenia, podzieliłam się z wami tym problemem, no tym, że jestem troszkę sfrustrowana i nie wiem co robić. Dużo z was poleciło mi właśnie Patronite'a. Nie jestem w sumie pewna, kiedy będę publikować ten filmik, ale w tym momencie Patronite i Patreon dla osób zagranicznych już hula, także w tym momencie zbierałem pieniążki na nową kamerę. No jak powiedziała moja babcia kiedyś, grosz do grosza, a będzie aparat. Także mam nadzieję, że uda mi się za jakiś czas te fundusze nazbierać. Ale proszę nie czujcie się w żaden sposób zobligowani. Ja naprawdę nie spodziewałam się jakiegoś deszczu złotych monet z tego Patronite'a. Bardziej chodzi o to, że jeżeli podoba wam się to, co robię, moja praca, filmiki, jakieś tutoriale i macie jakąś tam piątkę za nadrzu na miesiąc, to możecie się dorzucić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Dodatkowo moi patroni widzą wszystkie filmiki wcześniej, widzą wszystkie sesje zdjęciowe wcześniej, pomagają mi wybrać nowy kostium czy temat filmiku, także fajnie jest być w tej grupie. Jeżeli nie macie warunków, żeby się dorzucić, i naprawdę nie mam z tym żadnego problemu, słuchajcie, i tak jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mnie oglądacie. Jedyne, co mogę wam w takim razie polecić, to na przykład pokazanie moich filmików jakimś znajomym. Może wpadnie mi wtedy parę subów i algorytm YouTube zauważy, że ten kanał warto wspierać. Jeśli już się dorzuciłeś, dziękuję serdecznie za całe wsparcie, tutaj wam nas w serduszku, bardzo, bardzo dziękuję. Również Patronite jest dla mnie wielką motywacją do takiej systematyczności, żeby te filmiki i nowe kostiumy powstawały co miesiąc. Także jest to taki kop w tyłek, motywacyjny, trzeba walczyć. Także wpadajcie, słuchajcie, fotki, filmiki, derpy, ekskluzywne printy, wszystko tam jest, zostawiam link na dole w opisie, a w tym momencie w końcu przechodzimy do filmiku. Ostatnio postanowiłam, że na moim kanale przydałaby się jakaś systematyczna, konsekwentna seria. I stwierdziłam, że czemu by nie mówić o 5 najważniejszych rzeczach, czy jakichś potrzebnych rzeczach, które cosplayer może wykorzystać w swojej pracy. Postaram się tam poruszyć wszystko. Narzędzia, rzeczy do robienia peruk, do makijażu, do przeżycia konwentu, cokolwiek mi wpadnie do głowy. Także lecimy z tematem. Dzisiaj opowiem o 5 najbardziej potrzebnych i najbardziej wszechstronnych i użytecznych narzędziach do tworzenia kostiumów. Przez 9 lat robienia strojów wykorzystywałam już naprawdę przeróżne narzędzia. Od takich najprostszych nożyczek czy śrubokrętów po jakieś wielkie szlifierki czy spawarki. Ale jest jedno narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie robienia stroju. Święty graal cosplayerów, którzy kończą strój na noc przed konwentem. Nie wiedzą, co to sen. Tak, jestem tego też winna. Jest to jeden i jedyny. Pistolet do kleju na ciepło. Klej na ciepło to chyba jeden z najbardziej uniwersalnych klejów do robienia strojów. Sklei wam dosłownie wszystko. Możecie używać go do peruk, do zbroi, nawet sklei wam jakiś materiał, tylko błagam, nie używajcie go do skaju i sztucznych skór, bo wszystko wam się rozleci, klej na ciepło od tego odpada. No ale to jest, słuchajcie, naprawdę najbardziej potrzebna rzecz, jeżeli chodzi o robienie strojów. Łatwo się obsługuje, chociaż uważajcie na palce, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, klej na ciepło jest gorący, także możecie się poparzyć podczas używania, także bądźcie ostrożni, nie wkładajcie rękę w ciepły klej, poczekajcie aż zastygnie. Również wkłady są dość tanie, ponieważ możecie kupić taką paczkę większą, po paręset sztuk na przykład i wtedy cena na jeden wkład jest dość niska. Koszt takiego pistoletu jest dość różny, ponieważ cena może się wahać od np. 5 zł za takie maluszki, np. taki od Chińczyka kosztował mnie 5 zł, do paruset złotych za takie naprawdę wypasione pistolety. Chociaż mój, którego używam na co dzień i bardzo sobie chwalę, z Patexu kosztował mnie około 50 zł i dobrze mi służy. To już drugi mój pistolet, który mam właśnie mam z tej firmy. Pierwszy się wtedy spalił, ale było to już po 2 latach użytkowania, czy nawet 3, także z moim tempem i intensywnością używania myślę, że to tak jest dobry przebieg.
Radzę Wam jednak osobiście zainwestować w troszkę droższy sprzęt. Oczywiście możecie kupić tańszy pistolet u Chińczyka, na przykład ten, który trzymam w ręku. Jego brat ostatnio eksplodował mi w ręku, kiedy go podłączyłam do prądu. Było troszkę strachu, ja sama myślałam, że teraz spalę pokój hotelowy, ale nie było tak źle. Przeżyłam, hotel również przeżył. Także polecam Wam jednak troszkę więcej pieniążków w ten zakup. Takie 50-60 zł za pistolet to jest naprawdę spoko cena. Kolejnym narzędziem, bez którego nie wyobrażam sobie pracy nad żadną zbroją, zwłaszcza teraz w erze termoplastyków, będzie opalarka. Kiedy tłumaczę ludziom, o co chodzi, zazwyczaj lubię to nazywać taką suszarką na sterydach. Opalarki produkują strumień bardzo ciepłego powietrza, którym możemy podgrzeć na przykład jakieś plastiki, termoplastyki, piankę Ewę, worble, deco art, co tylko chcemy. Ja często na przykład używam opalarki do wyginania rur PCV w konkretne kształty, czy sprawiania, że mój klej będzie sechł szybciej. Ale to bardzo daleka, trzymam ją troszkę jak suszarkę. Ale jest cieplej, także klej na przykład wikol szybciej schnie. Ale tak naprawdę możecie wykorzystać ją do wszystkiego, co wymaga użycia ciepłego powietrza w projekcie. Możecie też na przykład podgrzać zimnego hamburgera z maka, jeżeli wasz współlokator zapomni zapłacić za gaz i nie macie gazu, i nie macie kuchenki, a jesteście głodni. Tak, to mi się zdarzyło na pierwszym roku studiów. Nie bądźcie tym studentem! Płaccie za gaz! Myślę, że dobra opalarka będzie Was kosztować jakoś od 40 do 80 czy może 100 zł. Moja kosztowała jakoś chyba 60 zł i kupiłam ją w Castoramie. Czasem pada takie pytanie, czy ja na pewno potrzebuję opalarki? Mam przecież mocną suszarkę, a jak coś to mogę wziąć tą rurkę i ogrzeć ją nad gazem, nad kuchenką. Oczywiście, możesz, ale wydaje mi się, że z opalarką będzie to po prostu o wiele łatwiejsze, ciepło rozkłada się równomiernie, więc nie ma tak jakby tego niebezpieczeństwa, że możesz spalić jakiś kawałek swojego plastiku, worbli czy pianki. No i również z suszarką, nieważne jak mocną, spędzisz ze 100 lat podgrzewając tą worblę. Uwierz mi, próbowałam. Tak samo jak w przypadku ciepłego kleju, uwaga na temperaturę. Słuchajcie, załóżcie może jakieś rękawiczki cienkie do pracy, zwłaszcza z worblą czy plastikiem. Uważajcie na końcówkę, broń Boże nie dotykajcie po użyciu opalarki przez dłuższą chwilę, ponieważ po prostu jest ona gorąca, jest metalowa, więc się nagrzewa. Lecimy dalej. Kolejne narzędzie jest z tego cyklu, kiedy myślisz, że w sumie po co mi to? Nie wiem, czy muszę to kupować, a kiedy to jednak kupisz, twój świat zmieni się całkowicie i zastanawiasz się, jak mogłeś żyć bez tego narzędzia wcześniej. A konkretnie mowa o moim Dremelu, czyli multiszlifierce, bez której w tym momencie nie wyobrażam sobie życia, robienia strojów, a często nawet jakichś różnych napraw domowych. Takie szlifierki mają od groma różnych końcówek, które nam potem się świetnie przydają do różnych elementów w stroju. Mamy trzpienie do szlifowania, wiercenia, cięcia, polerowania. Naprawdę spektrum tych rzeczy, które możesz zrobić szlifierką, jest ogromne. Ja najczęściej używam swojej szlifierki do szlifowania na przykład pianki Ewa, czy worbli, żywicy. Często również używam końcówek tnących, żeby pociąć sobie rurki PCV, które są dla mnie jakby ciężkie, żeby pociąć jakimś nożem, czy nawet piłką. Ale co ja Wam będę mówić? Zrobiłam cały filmik właśnie na temat tego mojego małego dremelka, w którym opowiadam o każdej końcówce, jak go używać, różnych elementów w zestawie, także podlinkuję Wam go gdzieś tutaj w kartach, możecie sobie go oglądnąć i zobaczyć całe wideo właśnie tylko o nim. Jeżeli chodzi o szlifierki, to polecam Wam również zaopatrzyć się jeszcze w takie szlifierki stołowe, taśmowe, ponieważ one robią Wam właśnie bardzo ładne, czyste, płaskie powierzchnie, jeżeli musimy zrobić coś na płasko. Dremele są super pomocne, ale przez to, że ich końcówki są okrągłe, czasem ręka może drgnąć, no i to wgłębienie od razu zrobi się na powierzchni szlifowanej. Nie pchajcie palców, broń Boże, pod trzpienie. Również polecam Wam serdecznie troszkę więcej pieniążków włożyć w taką multiszlifierkę, ponieważ te wszystkie tańsze z sieciówek typu Biedronka czy Lidl, wiem, że kuszą ceną, ale mają taką brzydką skłonność do tego, że ich tuleja, w którą wkładamy końcówki, jest bardzo luźna, nie do końca się zakręca. No i już raz byłam świadkiem tego, że taka szlifierka właśnie z Biedronki straciła końcówkę tnącą, poleciała cholera wie gdzie po pokoju. Gdyby poleciała Wam w twarz, to nie chciałabym tego widzieć, naprawdę. Do pracy będą Wam potrzebne również jakieś okulary ochronne. Cokolwiek, jakieś normalne okulary, czy okulary przeciwsłoneczne, cokolwiek, żeby tylko uchroniło Wasze oczy przed latającymi opiłkami. Ale oczywiście polecam kupić normalne okulary ochronne w jakiejś Castoramie. Ja korzystam z takiego Dremelka 3000, uważam, że jest świetny, wystarczający właśnie dla cosplayerów. I taka cena tego narzędzia również z zestawem to jest tak od 200 do 300 zł, w zależności od ilu właśnie końcówek, jaki zestaw będziemy mieć do tego modelu.
Kolejnym narzędziem, które przydaje mi się w większej ilości rzeczy, niż tak naprawdę się spodziewałam, gdy zaczynałam pracować z tą właśnie rzeczą, będzie wypalarka. Wypalarki mają na środku taki metalowy prąd, który nagrzewa się do naprawdę wysokich temperatur i przed tym, jak się oczywiście nagrzeje, możemy w niej jeszcze zmieniać końcówki. I to właśnie końcówki sprawiają, że to narzędzie jest tak niesamowite. Mamy ogromny przekrój różnych narzędzi, różnych końcówek, które możemy używać do przeróżnych sytuacji, różnych technik. Oprócz wypalania wzorów w skórze, w piance, drewnie, plastiku, cokolwiek tylko potrzebujemy. Ja również lubię używać wypalarki do na przykład robienia jakichś dziur w plastiku, kiedy potrzebuję włożyć tam wkręt i sobie nie radzę troszkę z twardością jakby materiału, z którym pracuję. Często tnę nim pleksa, jakieś twarde plastiki, kiedy jest za późno, żeby włączyć moją multiszlifierkę i nie chcę budzić sąsiadów. Także tutaj właśnie końcówka z nożykiem jest świetna do tego zajęcia, jak i również fajnie używa się jej do palenia jakichś materiałów, które się strzępią, a jednocześnie są jakieś naturalne, właśnie jakieś plastikowe, wtedy te końcówki się po prostu topią. Myślę też, że możecie śmiało ją używać jako lutownicę do robienia elektroniki w strojach, chociaż oczywiście najwygodniej i najlepiej będzie kupić taką zwykłą, normalną lutownicę. Koszt tego narzędzia to tylko jakieś 40 zł na Allegro, a ilość razy, jaką uratowała mi życie w cosplayu, niezliczona. Podobnie jak przy kleju na ciepło i opalarce uważamy na metalowe części. Broń Boże, tego nie dotykajcie gołą ręką. Nawet jak myślicie, że już wystygło, leżało tam, nie wiem, 15 minut odłączone od prądu, nie, proszę, po prostu tego nie dotykajcie, bo naprawdę ten metal bardzo długo trzyma ciepło i możecie się po prostu poparzyć. Dobra, słuchajcie, teraz czas już na ostatnią i piątą rzecz, która wydaje mi się, że jest musem, jeżeli chodzi o robienie kostiumów. Nieważne, czy robisz wielkie suknie, czy robisz zbroje, słuchajcie, to jest coś, co każdy cosplayer powinien mieć. A oczywiście chodzi o maszynę do szycia. O matko! Okej, to jest moje dzieciątko. I powiem wam szczerze, nie wyobrażam sobie robienia żadnego stroju bez maszyny do szycia. Oczywiście możecie szyć ręcznie jakieś paski do zbroi, czy nawet szyć ręcznie cały kostium, ale to jest horror, mówiąc szczerze. I bardzo często nie wygląda to dość schludnie, niestety szycie ręczne ma to do siebie, że jest nierówne, przez co faktycznie maszyna ma nad nim o wiele większą przewagę. Przy ubraniach szyjemy całe kostiumy, a na przykład przy zbrojach fajnie jest uszyć sobie jakiś pasek, czy może nawet jakąś pelerynę. Ja mam taką dość podstawową maszynę z Silvercresta, a całkowicie mi wystarcza, ma parę ściegów, dobrze sobie radzi właśnie z większością materiałów, troszkę utyka na skórze i ekoskórze, no ale nie można mieć wszystkiego za taką cenę, ponieważ takie maszyny nie kosztują, myślę, że kosztują około 200 do 300 zł za taką właśnie podstawową maszynę. Pojawiają się one dość często w Lidlu za bardzo małe pieniądze, także myślę, że warto ją upolować, bo przydaje się ona nie tylko w robieniu kostiumów, ale po prostu ogólnie w domu. Ostatnio widziałam jakiś filmik, że ten pojemnik na bębenki i dodatki krawieckie, wiecie, ten tutaj, z jakimiś właśnie nitkami, szpulkami czy czymś, myślałam, że jest właśnie na nitki. Okazuje się, że ludzie trzymają w nim często cukierki i jedzą podczas szycia. Cóż, przydatna informacja, każdego dnia człowiek się uczy, muszę spróbować. I to właśnie było moje 5 narzędzi, które uważam, że cosplayerzy powinni mieć na pewno w swoim domu. Jeżeli zaczynasz właśnie przygodę z cosplayem, to polecam Ci właśnie zainwestować w te narzędzia. Większość tych przedmiotów kupisz w każdym sklepie budowlanym, czy w Lidlu, czy na Allegro. Także myślę, że spokojnie możesz do nich dotrzeć. Ja bez nich nie wyobrażam sobie mojego warsztatu. I mam nadzieję, że tym filmikiem pomogło Wam również skompletować Wasze wyposażenie. Dajcie mi znać, czy ten filmik Wam się podobał i czy taki format nam się przyda. Ja osobiście mam jeszcze masę różnych pomysłów na tematy i różne narzędzia, także na pewno filmiki mogą dalej wychodzić. Będę mówić o tym, co jest niezbędne do robienia na przykład peruk, cosplayowego makijażu, ale co jeszcze? Dajcie mi znać, co byście chcieli usłyszeć w tej serii. W międzyczasie zapraszam Was serdecznie do oglądnięcia innych moich filmików lub subskrypcji, jeżeli jeszcze nie jesteś częścią naszej cosplayowej rodziny. Dzięki serdeczne za wysłuchanie mnie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Buźka!